Dzień dobry kochani, z tej strony Farmer6812 i zapraszam na moją Toskanię. Zobaczcie, jakie piękne mamy kolory. Coś niebywałego. Oś, z przyjemnością się przejdę na ławeczkę zerknąć, jak to wygląda. Słoneczko już zachodzi, albo zaszło. Lipiec, cieplutki, 22 stopnie. Słuchajcie, co to się wydarzyło? No cóż, już tam dobiegnę wam pokazać, co to się wydarzyło. To jest hacienda, do której zmierzamy, chociaż hacienda to chyba jest bardziej po hiszpańsku, a po włosku nie wiem szczerze mówiąc jak, no ale tak, to jest nasze pole, na którym żeśmy ostatnio pracowali. Tym oto Masejem Fergusonem 5650, 6-metrowy header i wszystko żeśmy elegancko, zobaczcie, przeładowali do naszego Bergmana, naszej przyczepy przeładunkowej. I jest to fajna przyczepka, fajna pojemność sam raz do tego traktora, ewentualnie nawet, cóż, troszkę może za ciężka na ten traktor ma odrobinę za małe mocy. No, te świerszcze to jak w prawdziwej Toskanii, słuchajcie, one też tak spać nie dają, cykady czy cokolwiek to jest. Słuchajcie, zeszło nam do godziny 20:17 praca na tym polu. Tym tutaj troszkę zabytkowym sprzętem, ale z dużym headerem. No żeśmy się troszkę pomęczyli pod górkę, ale dał radę. Jak dał radę na tym polu, to spodziewam się, że da radę również na innych polach, aczkolwiek nie wiem, czy go będziemy wykorzystywali w przyszłości. To się jeszcze okaże. Jedynym jego dużym, niezaprzeczalnym, słuchajcie, zaletą to jest oczywiście posiadanie niska cena, tak? Bardzo niskiej ceny. Dobra, słuchajcie, ten kombajn już się z nim żegnamy, więc ja go pozwolę sobie zwrócić w całości, a zaczniemy od przyczepy, headerka, no i na końcu kombajnu. Naprawdę, za tą cenę nie znajdę, jeszcze gdyby to nie te góry, w sensie nie to wzgórze, to nie znalazłbym lepszego sprzętu, bo prawdę powiedziawszy całkiem przyzwoicie nim się zbierał ten owies. O, ja tutaj wyłączyłem shadery i ta nocka stała się bardziej ciemna. Dobrze, jedziemy do naszej, to nie nasza jest, tylko leasingowana, do leasingowanego młynu, żeby przerobił nasz owiec na mączkę owsianą, a z tej mączki oczywiście my za chwilkę będziemy próbowali zrobić chlebek. Jest tylko jeden problem, słuchajcie, i się zastanawiam, jak ja go będę chciał rozwiązać. No ta przyczepa ma dużą trudność, żeby wysypać w młynie ten towar. Tak naprawdę bardzo dużą trudność, bo ona z tyłu nie ma sypu, nie? I tam w młynie nie idzie nią tak podjechać, żeby zrobić dobry wysyp. Więc zaczynam się zastanawiać, czy nie powinienem zainwestować w jakiś taśmociąg po prostu. Pokażę wam, jakim sposobem magicznym ostatnio mi się to udało. No chyba że utknę, to zobaczymy. Ale próbowałem w ten sposób tutaj wjechać.
bo wysyp z tej przyczepy przyładunkowej, którą za sobą wlokę, jest na lewą stronę. No i zobaczcie, tutaj ciągnę no niecałe 60%, a mam spore trudności, żeby uciągnąć tą przyczepę. Teraz jeszcze kawałek jest do zakrętu, więc jeszcze kawałeczek. Dobra, teraz tylko dobrze wjechać w zakręt. Mam nadzieję, że nic tutaj nie zmaszczę, nic nie popsuję i elegancko wszystko się zmieści. Tak. No i nie bardzo. Coś jednak mi nie wyszło. Bardziej do lewej. No i teraz... Tak, teraz przyczepa przeszła, tylko znowu teraz trzeba bardzo w prawo. Nie, jest duży problem tutaj. Nie wiem o co ja tutaj haczę. Wierzcie mi, że nie wiem. Zobaczmy, o co ja tutaj haczę. Aha, o tą drugą ścianę teraz. O, to tak niefajnie. No, już chyba tędy nie wjadę więcej, bo praktycznie nie mam teraz pola manewru zbyt dużego. Bo teraz muszę bardzo, bardzo mocno dać w prawo i liczyć na to, że ta przyczepa mi się... Kurczę, teraz zawiesiła mi się na jakimś krześle. No naprawdę... Oh my godness. No to był mój tutaj ostatni wjazd. No, niestety chciałem wam to pokazać i tak to utkłem. Dobra, poczekajcie sekundeczkę, bo sobie z tym chyba nie poradzę. Dobra, jestem z powrotem. Troszeczkę użyłem super siły, żeby przesunąć tą przyczepę. No bo jakoś musimy już, jak żeśmy tutaj zaszli, to musimy jakoś z tego wybrnąć. Zobaczcie, jak tutaj trzeba jechać. I tej przyczepy też nie bardzo idzie tutaj wprowadzić Jest za ciasno. Jest za ciasno ewidentnie. Więc ta super siła tutaj pójdzie jeszcze raz w ruch. No. Nie ma takiej opcji, słuchajcie, żeby ona tutaj weszła. Dobra, wybaczcie, ale muszę jeszcze raz użyć tej super siły. Pod warunkiem, że się stąd jakoś wydostanę. To już będzie chyba ostatni raz, mam nadzieję. Bo już nie zamierzamy, powiem wprost, tędy wjeżdżać. Chciałem wam pokazać, że naprawdę jest tutaj bardzo ciężko z tak dużym sprzętem cokolwiek zdziałać. Więc chyba... O, i teraz zobaczcie, co się dzieje w ciągniku. No dobra, ale udało się zjechać. Ha, ha, ha. Lekko w prawo. Dobra, jest. Ale tylko dlatego, że 2 razy użyłem super siły. O, tutaj się wyprodukowała mąka. I trzeba będzie tą mąkę zawieźć do piekarni. Dobra, i teraz popatrzcie, co teraz się wydarzy. Tutaj znowu szorujemy tą rurą po ścianie. Tak, i nie mamy zsypu. Ale jak troszeczkę cofniemy, to ta możliwość się pojawia. O właśnie, jeszcze raz. No, ale tak nie może być. Tak nie możemy jeździć tym składem. Musimy to w inny sposób załatwić.
No tylko chciałem wam unaocznić, że tutaj naprawdę musi być zwykła przyczepa, która cofa. To co teraz, to no po prostu nie daje rady. I są dwie opcje. Albo tutaj przetargam taśmociąg, do którego będę sypał, albo przetargam ciężarówkę, na którą będę przeładowywał i po przeładowaniu będę tutaj po prostu wycofywał się. Ale wydaje mi się, że opcja bardziej taka, no, złożyło się z dużym trudem. To jeszcze raz powtórzę, zobaczcie. To jest fatalne to co tutaj zrobiłem, ale no, już wiem, że tak nie należy. Już wszystko jasne dla mnie. Słuchajcie, dobra, to zabieramy się stąd. Zabieramy się stąd, ale niedaleko, bo my tutaj też mamy, pamiętajcie, pole niedaleko. I to pole za miesiąc już będzie w obróbce. O ile mnie pamięć nie myli, to jesteśmy już na tym polu tutaj. Zostawmy maszynę. I zerknijmy. Tak jest. No za miesiąc, bo to wzrost 7 z 8. Ale słuchajcie, jak już przy tym jesteśmy, to jest jedna fajna, dobra wiadomość. Popatrzcie, co się stało, jeśli chodzi o ocenę środowiskową. Podskoczyło mi do 72, a dlaczego? A dlatego zobaczcie, patadam, że tutaj się zrobiło 91 aż. Jedyna rzecz, którym jest problem, to jest raz, dwa, trzecia od góry. To jest kontrola zachwaszczenia, o ile dobrze pamiętam. W sumie nie wiem dlaczego, bo pilnikiem tu chyba było jechane. Ale 91 to jest, uważam, bardzo dobry wynik. Zobaczymy po zbiorach, jakie będą miały pozostałe pola. Dobra, a teraz co my chcemy uzyskać? My chcemy uzyskać dwie rzeczy. Czy ja chcę coś tutaj kupić? Poczekajcie, chcę zobaczyć, jak to jest z tym naszym młynem wleasingowanym. Tartak, drewno mu się kończy, ale to tak ma być. I on ma robić beczki na sprzedaż. Drewno opałowe jest też na maksa. O kurczę, musimy tutaj trochę, widzę, porządków porobić. Musimy zabrać drewno opałowe z tamtego punktu, gdzie ono przybywa. Mówiąc kolokwialnie, gdzie się respi. A młyn spokojnie może mąkę przetrzymać. No tutaj mam 34. A ta mąka jest 100 na 70, więc no nie muszę tutaj nic zabierać, widzę. Jeśli chodzi o mąkę, przynajmniej nie w tym miesiącu. Nie ma takiej potrzeby. Jedyne co, to trzeba by zrobić porządek z tym drewnem opałowym. I w związku z powyższym my sobie tutaj A, jak kury się mają jeszcze? Jedyny mój inwentarz żywy. Nie no, spoko. O! Już widzicie, co się wydarzyło. Widzę, że nawet zapomniałem, ale ja już zdążyłem w tak zwanym międzyczasie nabyć ten oto tutaj, tadam, Meridian, który de facto jest modem od Endiego do tego, żeby go tutaj pociągnąć do naszego młyna, żeby tutaj można było bezpośrednio sypać. Ale zanim to nastąpi, to jednak weźmy sobie jeszcze do pracy kupmy to, co tak mi się podobało w sumie teraz, bo bardzo dobrze się sprawdziło, to są przyczepy. Przyczepa do Dragona, Dragon TK, ona nie jest droga. Właśnie w wersji standard, żeby mogła pakować
z zaczepem, jakbym chciał jeszcze coś kupić, chociaż nie sądzę. I weźmy ją w standardowym malowaniu, bo mi tutaj zupełnie to pasuje. Nadstawka standard. Aha, taka wyższa i przyczepa na belę. Aha, czyli z ceny wyjściowej 5800 zrobiło się 7800. Ok, a tutaj ile? 7600 mieści z tą nadstawką, gdybym chciał coś tym przewieźć. No dobra, na tą chwilkę nie ma problemu. Wykorzystajmy ją do przewozu palet. Ten koszt nie jest duży, to weźmiemy ją w finansowaniu, może nawet na 6 miesięcy. Tak jest i zajmijmy się najpierw tymi paletami, a w drugiej kolejności byśmy przeciągnęli nasz przenośnik taśmowy, ślimakowy, taśmowy, jakkolwiek, do młyna po prostu. No i zobaczmy, jak na lizardowych lusterkach da się jeździć. No, wstecznych świateł nie mamy, widzę. No i gdzie ta moja przyczepa? No już tutaj jest. No, mamy to. No, te lusterki na tego Dragona, słuchajcie, nie są złe. Można próbować na nich pojeździć całkiem dobrze. Dają radę. Bardzo sympatyczna ciężarówka i nawet jak na ciężarówkę nie jest taka droga. Ok, słuchajcie, tym razem zrobię skrót, nie timelapsika i widzimy się w tartaczku. Ok, jesteśmy w tartaczku i zaczniemy od tego, żeby zapakować coś do przyczepy. No troszkę pomanewrujemy. Nie jestem w tym najlepszy. A, w drugą stronę, przepraszam najmocniej. Nie jestem w tym mistrzem, ale będę się starał zrobić to jak najlepiej. Dobra. Jeszcze byśmy mogli cofnąć. Dobra, i teraz tak, żeby ciężarówka coś jeszcze nazbierała. Ponoć się nie powinno kołami kręcić w miejscu, że tak powiem. Jeszcze coś wezmę. No dobra, za dużo tego nie ma, ale trochę żeśmy... O, poproszę bardzo. Trochę żeśmy zabrali i może to gdzieś wyładujemy. Gdzieś tu blisko. A potem pojedziemy jeszcze raz po prostu, tylko teraz pytanie z której strony wyładunek. Wyładunek. Jak się chyba nie dowiem. A, lewo, dobrze. Jak na lewo, to mi pasuje, to wyładujmy to tutaj. Teraz to samo zrobimy z przyczepą. No i cudownie. I spróbujmy tam wrócić. Ciekawe, czy coś załaduje. Coś załadowałem. No dobra, to przyczepa ma już wszystko. A teraz spróbujemy coś do ciężarówki włożyć.
No dobra, to spróbujmy to może wyładować. No, w zasadzie to można by to ładnie gdzieś wyładować, trochę bliżej. Okej, spróbujmy teraz przyczepę. Cudownie, ładnie to się wyładowywuje. Teraz pytanie, jak wygląda sprawa w tym tartaku. Beczka powinien, no się powinno zmieścić i drewno opałowe też się dużo powinno zmieścić, wydaje mi się. No najwyżej będziemy jeszcze, chociaż już ostatni raz, słuchajcie. Spróbuję tam na sam koniec podjechać i pozbierać. O właśnie, teraz poproszę na ciężarówkę. Dobra, no myślę, że tutaj dużo miejsca zostawiłem. Już to wszystko, co tartak wyprodukuje, to już będzie. No to teraz poproszę rozładunek i z przyczepy. Trzeba jeszcze przyczepę zaznaczyć. O, i to się idealnie rozładowało teraz. Dobrze. Słuchajcie, kochani, no to co? No to wracamy teraz po nasz... albo może ciężarówkę tutaj zostawmy, tylko trochę dalej od drogi, żeby nie przeszkadzała w ruchu drogowym. A ja natomiast bym sobie tutaj przeszedł i wziął naszego Fiacika. On ma chyba z tyłu możliwość podpięcia haka. Ma. Zobaczmy, czy naszym Fiacikiem damy radę podciągnąć ten przenośnik ślimakowy. Bo to jest relatywnie blisko, nie muszę przez całą mapę jechać. Więc by było fajnie, gdybyśmy mogli to pociągnąć i zostawić w młynie, bo nas czekają za miesiąc duże zbiory z wszystkich pozostałych naszych pól, nie? Ok, tutaj dojeżdżamy do głównej drogi. Z lewej strony wolne. No fajnie, bardzo ładnie ta Toskania też wieczorem wygląda. Bo to jeszcze nie jest noc, ale wieczór, ale już prawie noc. Wygląda bardzo zjawiskowo. Ten sklep też wygląda super. Takie wszystko pięknie oświetlone, pomarańczowo. No. No dobra, zobaczmy, co tutaj się wydarzy. Ja pamiętam, że mam tą belarkę. No i teraz tak, czy to się nam uda zapiąć? To jest dobre pytanie. Zobaczmy. W końcu hak jak hak. A nie, a jest. Jest, udało się. Jezu, jak się cieszę. Dobra, słuchajcie, ciągniemy. Ciągniemy ten składzik. I dzięki temu dużo łatwiej będzie wysypać z naszej przyczepy przeładunkowej. A dlatego to robię, ponieważ ta przyczepa mi się podoba. Ona ma duży tonaż, dużo mieści tego zboża.
więc szkoda by było jej nie używać. Chociaż jak sama nazwa wskazuje, jest przeładunkowa, powinienem ją używać pewnie z jakimś no, ciągnikiem, ale takim ciągnikiem mam na myśli siodłowym, czyli z ciężarówką, z trakiem, nie? Który by miał dużą przyczepę i ta przyczepa by sobie gdzieś stała tutaj przy ulicy albo bliżej ulicy, gdzieś na krawędzi pola. Do tej przyczepy przeładunkowej ja bym pakował zboże, potem jeździł do tej wielkiej naczepy od traka i tam byśmy dalej już mogli przeładować to z pola na traka, nie? Na naczepę traka. Natomiast no, w mojej tutaj realnej sytuacji do tego jeszcze tak szybko nie dojdzie. Małe dragony teoretycznie też mogłyby po polu pomykać. Więc cóż, no więc musimy trochę kombinować, jak to my zawsze, jak to ja zawsze. No to powiem wprost, długa rzecz, która niezbyt dobrze się łamie. Ciekaw jestem, czy ja tutaj na ten most teraz uda mi się poprawnie wjechać. Trzeba chyba jakiś dobry najazd zrobić, bo on się tak niezbyt dobrze składa, ten przenośnik taśmowy, ślimakowy, jak zwał, tak zwał. Więc spróbujemy trochę, nie bacząc na te słupki, najechać tak bardziej. Ale on chyba nie zahaczy, bo tak, już elegancko wszedł. Nie ma w ogóle o czym mówić. Oczywiście nie pojedziemy tą główną drogą w lewo, tylko pojedziemy dookoła, bo ja już wiem, że tam po prostu nie wykręcę w żaden sposób. Nie ma takiej opcji. O, tak wygląda ta ekspozycja bez moda i spróbujmy bez modów trochę pograć, bez shadera, przepraszam, nie bez moda, tylko bez shadera. Już jest prawie 21, więc jest całkiem ciemno, a z kabiny to wygląda w ten sposób, no bardzo klimatycznie. Teraz tak, tutaj wjazd nam blokuje nasz własny ciągnik, no nie fajnie. No bardzo niefajnie, no trzeba coś z nim zrobić, no naprawdę, co to za ustawienie ciągnika, kto to wymyślił? No dobra, gdzieś może byśmy tutaj podjechali. I stanęli tak troszkę na polu nie naszym, ale to nic nie szkodzi. Dobra. No i teraz powinniśmy ostro w prawo. No i ten nasz Ducato radzi sobie zupełnie bez problemu z tym podnośnikiem, przenośnikiem, przepraszam, nie podnośnikiem, tylko przenośnikiem. No cóż, wystarczy nam go tylko tutaj teraz odpiąć i wydaje mi się, że jesteśmy w domu. Tak? Zobaczmy, jak to wygląda. No w zasadzie tak, więc wypinamy. Zaraz go sobie ustawimy odpowiednio. Dobra, żeśmy zaparkowali. Teraz trzeba ustawić przenośnik, żeby można było... O, co tutaj się wydarzyło? Dlaczego się nie mogę obrócić? Czekajcie sekundkę. No to wygląda na to, że bezprzewodowa myszka odmówiła współpracy. Bateria jej się wyczerpała, dokładnie akumulatorki. Ale mamy na szczęście drugi sprzęt, więc zapasowy, więc dajemy radę. Dobra. Muszę oczywiście zapalić silnik. No kto by pomyślał?
No dobra. Dobrze, chociaż świateł nie ma. Wprowadźmy. O, myślę, że tutaj będzie ok. Już powinno sypać, myślę. Także tu jest cudownie, bo nawet wydaje mi się, że nie zahaczymy, nie? W żaden sposób. Też jak będziemy czymkolwiek jeździli. Ok. Tylko trzeba niestety za każdym razem go wyłączyć. Dobra. To pozwólcie, że ja tutaj sobie to teraz zapiszę, tą operację. I cóż, mogę powiedzieć, fajne kontrakty są, bo to popatrzyłem, na przykład ten, zbiórka dużym sprzętem, nie, właśnie na naczepę. Pole też jest spore, 8 hektarów, no ale zarobek jest fajny. Ale nie będziemy tego robić już po ciemku, więc pozwólcie, że się tepnę do domku. Tak jest. I pozwolę sobie w tym momencie na... Czy ja bym chciał tą mąkę przewozić już tak w nocy? Nie, ja następnego dnia może tą mąkę będę przewoził już. Nie będę jej przewoził w nocy, słuchajcie. Następnego dnia, a nuż widelec w sklepie się pojawi jakiś fajny kombajn. Pobudka o 8. No, lepiej może o 9, gdyż chyba sklep od 9 otwierają. A my musimy ten kombajn siłą rzeczy, jak nie będzie na wyprzedaży żaden, to będziemy musieli go jednak wypożyczyć, więc sklep będzie potrzebny. Na dzień dobry zobaczmy tradycyjnie co my... O, zbiór plonów. Co to jest? Sorgo. No i pasuje. Moglibyśmy to zbierać i co tu mamy? Marchew, to nie moglibyśmy. Oj, fasolka zielona też nie bardzo. Kamienie. Kamienie to najlepsze, co może być do zbierania, tylko że marna jest tutaj kwota, którą otrzymamy. Nasze finanse nie wyglądają dobrze, ale już coraz lepiej. Słuchajcie, z 76 na minusie mamy już tylko 50. To zobaczcie, już 27 tysięcy, żeśmy gdzieś te spłaty nam odeszły. Sprzedane produkty bardzo niewiele się tego sprzedaje, naprawdę. To te beczki tak kiepsko teraz kosztują? Się wierzyć nie chcę. No i jeszcze pożyczka mamy do spłaty. Dobrze, co my teraz możemy zdziałać? Możemy zerknąć sobie jeszcze wcześniej, czy tu będzie kombajn. Takie zaklinanie rzeczywistości, a kombajnu jak nie było, tak nie ma. No ta owijarka jest przyjemna, ale nie potrzebujemy jej teraz, nie będziemy jej wykorzystywać. Słuchajcie, to teraz nie wiem od czego zacząć, bo może wypadałoby zacząć od tego kontraktu. Nie tego, bo ten jest na marchewkę, tylko od tego. Trzeba wozić do mojego młyna. Niestety sklep jest tutaj, a dojechać na to pole nie będzie łatwo. Szkoda, że tym sprzętem nie mogę na moim polu pracować, to by było fajne. No zobaczymy, może będą jakieś jeszcze inne zbiory. Sorgo. Tylko teraz pytanie, jak ja to mam w leasingu, to czy ja to mogę do tego młynu odwozić? Kurczę. Może na razie tego nie ruszajmy, słuchajcie. Bo mam spore obawy, co z tego będzie. No dobra, teoretycznie grę mam zapisaną. Jeszcze raz sobie ją pozwolę zapisać. Gdyby coś było nie halo, to się cofniemy. Weźmy ten kontrakt, bo 11 tysięcy piechotą nie chodzi, a nie jest go trudno zrealizować. Pożycz przedmioty jak najbardziej. Dobra, wziąłem młyn. Dobrze, ok. I teraz tak, czy to się już tu wszystko wyprodukowało w tym tartaku? Jeszcze brakuje metalowych elementów, słuchajcie. 12 tysięcy.
Metalowe elementy, ile ich brakuje? O, 1 na 3, a tu mamy 12 tysięcy drewna, podzielić na 3 to jest 4. To wychodzi na to, że 4000 jeszcze tego brakuje. Dobra, to włączmy tą produkcję, pojedźmy najpierw po 4000 tych metalowych elementów. Ja myślę, że przyczepę na tą chwilkę możemy zostawić. A pozwólcie, że zrobimy szybką akcję, czyli tepniemy się samą ciężarówką. Tak jest. Wybaczcie, że w ten sposób, ale to, żeby gameplay był szybszy. O, tu mamy dużo sprzętów, ale zaczniemy od naszej roboty, gdzie ta nasza ciężarówka się zrespiła. Coś jej nie widzę. O kurczę, zobaczcie, wygląda jak taki samochodzik na resorach malutki. Przy tych tutaj sprzętach ja nie mogę. O, żeż ty, ale to wygląda. Dobra, 4 mówiłem, muszę kupić te 4, 4, 4, tak? Już się nauczyłem, że elementy metalowe są tutaj. Więc poprosimy 4 sztuki. Powinny mi się chyba zmieścić na tę ciężarówkę. Tak jest. Mamy kupione. Dalej strasznie mi żal, że nie mamy... No kurczę, nie wiem, czy się zmieszczą. Aha, one tak się mieszczą, wszystkie na sobie wchodzą. Dobra, nie ma problemu, są załadowane. Słuchajcie, teraz trzeba zrobić porządek z tymi traktorami, bo widzę, że header to raczej tu się montuje z prawej strony, a z prawej tutaj mamy dojście zajęte. Co to jest? To jest Valtra, bardzo fajna Valtra, ładna, taka srebrna. No i fajna też duża przyczepa. Ja mogę zrobić jeszcze inny patent, słuchajcie. Dobra, tak zróbmy. Ja tą przyczepę pozwolę sobie tutaj na tą chwilkę zostawić. O właśnie. Tak na zakręcie. A za to przejechać tym headerem. Nie headerem, tylko wózkiem, przepraszam. Dobra, przejedziemy w taki sposób. W taki sposób to nie był dobry pomysł. Bo chciałem, żeby kombajn miał łatwiej, ale chcieć to jedno, a wykonać to drugie. No trochę tak nieładnie, ale wydaje mi się, że ten header jakoś się ustawił w miarę. W miarę. No i mamy pięknego klasa Lexiona 6900. No, odpala? To jest maszyna. Takie miał, jakbym robił moje pole, to by w ogóle nie było o czym gadać. Szkoda, że tego nie można wypożyczyć i wykorzystać. Tylko niestety traktory dają się w ten sposób wykorzystywać. No i teraz
Tak sobie trochę pomogliśmy przepychankami. No. Czy ten header będzie chciał tutaj usiąść, co? Jak myślicie? On ma kółka i to wygląda bardzo dziwnie, tak jakby miał być ciągnięty ten header. Ale wydaje mi się, że chyba nie. Tak, zaskoczył, dobra. Pan poczeka, a my teraz weźmiemy traktor. No i dzięki tym wszystkim zleceniom możecie popatrzeć, jakie piękne są maszyny w farmingu. Cudowne, po prostu. Dobra, header wyprowadzimy z lasu. Stop, bo my nie mamy jechać tam w prawo przypadkiem. Gdzie ta nasza praca na nas czeka? A, na polu numer 101, czyli jedziemy prosto. Jedziemy prosto na pole numer 101. No dobrze. Swoją drogą ciekawe, czy kombajn będzie mógł przyczepę pociągnąć. Tego jeszcze nie grali. Zrobimy taki test eksperymentalny. Jak nie, to wymienimy kombajn z traktorem, ale do tej pory nie widziałem, żeby u nikogo kombajn ciągnął przyczepę. Więc u mnie oczywiście może pociągnąć. No, zobaczmy, czy to da się podłączyć. Uderzymy zaraz rurą. Tak właśnie. Tak to nie zadziała. Drodzy panowie, miłe panie, mili państwo. Tak to nie zadziała. Kombajnu też nie chciałbym tutaj nigdzie utopić, więc chwilowo go tutaj zatrzymamy. I jednak musimy użyć traktorka. No, gdyby nie ta rura, gdyby ona się jakoś inaczej składała, to kto wie, może by się to udało podłączyć. Mogłoby to być interesujące. Dobra, najpierw robimy jazdę kombajnem, bo kombajn możemy pojechać już puścić pana pracownika, żeby coś robił. Bardzo fatalnie wyjeżdżam. Oj, popsułem przyczepę. Dobrze, że ona wynajęta. Chciałem, szczerze mówiąc, bardziej na drogę się wysforować. O, takie coś. Teraz nie wiem, czy ja tutaj będę miał na tyle pola manewru, żeby to odkręcić. Nie popsuć znaków drogowych. No, już mi się to nie podoba. Dajmy na prosto, przejedziemy. Słuchajcie, o włos. Ale tutaj to musimy po tym krawężniku. No dobra. Tam nie zahaczymy już o tą bandę. Kurczę, jako mieliśmy jechać prosto. Dobra, jaka jest druga droga? Druga droga do tego pola jest ano tędy. Tylko ona mi się wydaje być tutaj jednokierunkowa. No dobra, jedziemy prosto i pierwsza w lewo. Kto wie, może ta droga nie jest taka zła, jak ją tutaj niechcący wybrałem. Bo może się okazać, że ta droga najkrótsza wcale nie jest dla tego pola najlepsza. Bo często te pola są ogrodzone albo mają jakieś inne przeszkadzajki we wjazdach, nie?
No, na tej mapie takie rzeczy się trafiają. Więc poczekajcie sekundkę, zaraz spróbuję tam dojechać i zobaczymy, jak to wygląda. Słuchajcie, jestem trochę w kropce, bo to jest pole, na którym mam pracować, tylko pytanie, gdzie ja mam tutaj header założyć, jak pragnę wolnej soboty. Chyba pojedziemy tam pod te drzewa, zobaczymy, czy tam da się ten header założyć. No nie ma takiego miejsca, gdzie mogę tą naczepę z headerem zostawić. Chyba że tutaj, o, by było najlepiej ją postawić. O właśnie, przy tych drzewach. I ją teraz założyć, tak? I ona tutaj też nie będzie przeszkadzała w ruchu. Ok, odczepmy. Jezu, jaki tu ruch, normalnie. Pan nie widzi, że to kombajn pracuje. Dobra. No ten widzi i stanął i cierpliwie czeka. No i bardzo miło z jego strony. Chociaż z tą cierpliwością to widzę, nie ma co przesadzać. Bo nie jest jakiś za bardzo elegancki, jeśli chodzi o tą cierpliwość. Ale spróbujmy włączyć jakiegoś tutaj ludka do pracy. I niech się bierze. Widzę, że kombajn rozkładany, czyli pole zauważył. Nie wiem, gdzie on jedzie tutaj. Dlaczego tratuje to pole? Aha, ustawi się. Dobra, to my w tym czasie podciągnijmy sobie naszego traktorka. Nie wiem, czy tą samą drogą? Chyba nie. Zobaczymy, czy jakbym jechał od tej strony, to miałbym też takie trudności, bo prawdę powiedziawszy na skrętach miałem duże trudności z tym headerem. Kombajn, żeby pociągnąć ten header, naprawdę... Nie wiem, czy nie lepiej jechać... O, stój! Nie wiem, czy nie lepiej jechać, ciągnąć header za traktorem, a potem dojechać kombajnem. Bo wierzcie mi, że na tych skrętach takie długie maszyny, tam wszędzie są znaki drogowe, które nie wyłamują się, tylko pracują w cudzysłowie jak budynek, są trwale osadzone i ani drgną, jak jakaś naczepa albo header nad nim nie jedzie, to po prostu nie ruszy się, one zostają. No, wygląda na to, że dojazd chyba z tej strony do tego pola byłby łatwiejszy. Tak, bo tutaj jest prawie cały czas prosto. Pytanie tylko, czy do tych drzew też bym dojechał. No w sumie tak, dojechałbym do tych drzew. Że nadłożyłem trochę drogi, ale tam jakieś różowe kwiatki są. Nadłożyłem trochę drogi, ale mam nadzieję, że generalnie wszystko ładnie się pozbiera. Dobra, to sobie możemy spokojnie zaparkować na polu i czekać na dalsze rzeczy. A my, słuchajcie, może szybciutko przetransportujemy najpierw nasze elementy metalowe, żeby fabryka beczek wzięła się za robotę. A zaraz po tym my mamy 3 pola. Tak jest, 3 pola do zebrania i jakby to nie brzmiało, wszędzie jest owiec. To trochę moja wina, bo na tych mniejszych polach chciałem, może tak wejdziemy do kabiny, będzie ciszej. Na tych mniejszych polach chciałem co innego posiać, jak pamiętacie, ale jakoś, nie wiem, się zasugerowałem i nie zwróciłem uwagi na kalendarz, że to nie są miesiące, w których można coś innego posiać. A szkoda by było zostawić te pola nieobsiane niczym, więc poleciał owiec po prostu na wszystkim. Dobrze. Gdzie my teraz jedziemy? Aha, jedziemy zawieźć elementy metalowe. Ja myślę, że też ruch numer 2, jaki możemy wykonać potem stamtąd, to jest wziąć drewno opałowe i zawieźć do piekarza.
do piekarni, bo jest to element niezbędny do wypiekania chleba, oczywiście poza mąką. Więc zaraz stamtąd mamy kurs po mąkę. A ciekaw jestem, czy gdybym ustawił właśnie, żeby to jedno z drugim współpracowało, czy to jak jest leasingowany punkt, to też mogę przesyłać automatycznie. To ciekawa kwestia jest dla mnie. Może spróbujmy tak ustawić, zobaczmy, czy ten materiał opałowy to nie, ale czy mąka do piekarni będzie automatycznie przesyłana, nie? W łańcuchu produkcyjnym. O to chodzi, żeby nie musieć wykonywać bardzo dużo jazd z tym materiałem. Okej, to może najpierw byśmy sobie... Aha, najpierw może byśmy sobie wyładowali, a potem zaczepimy się do przyczepy. Ładunek zdaje się, że był gdzieś tu. Tepnijmy pasy. Dobrze pamiętałem, że gdzieś tu był wyładunek? A. No i gdzie ten wyładunek? O, jeszcze kawałeczek, dobra. Zobaczmy na te punkty produkcyjne. Tartak, elementy metalowe 4000. No, myślę, że powinno wydać. Młyn mąka 43 000 wyprodukował i już nie ma z czego robić. Więc możemy to chwilowo dezaktywować. Tego chwilowo zatrzymamy. Zerknijmy. No 58%. Całkiem to się ładnie zapełnia. I po mojej stronie jest również wysyp. W sensie jak dojedzie, to powinien zrobić tak, żeby mógł się do niego podłączyć. Ale to jeszcze chwilkę. Bardzo jestem ciekaw, co tutaj się wydarzy w kontekście tego, że ja to leasinguję, nie? Ten młyn, dobra, to teraz, aha, i tej mąki, owies. Dystrybucja, właśnie, zróbmy dystrybucję, czyli przekazywanie dalej. A my sobie w tym momencie jeszcze wydzierżawmy. Tak, warzywa nie, piekarnia. Kup, czyli wynajem, wydzierżaw. O, dobrze, ok. Tak jest. No i mamy tutaj możliwość robienia chleba i ciasta. Ale na ciasto to za dużo składników troszkę. No pozostaje mi tylko wykonać chlebek. Czyli tu będę potrzebował mąki, ale też drewno opałowe. Ja myślę, że to teraz z młynu to nie przejdzie do mnie, nie? Bo to się już wszystko wykonało. Mamy dużo mąki. Więc będę musiał ją przewieźć, a nie chybi. O, on już jedzie w drugą stronę. Ojej, ojej. No trudno, podjedziemy do niego. No i tutaj trochę sorgo zostało. No mam nadzieję, że tutaj tak zupełnie na 100% nie muszę wszystkiego pozbierać. Podjedziemy i zaraz będziemy mieli jasność, o co chodzi z tymi przyczepami. Znaczy w sensie z dostarczaniem do mojego młyna, który wyleasingowałem. Czy gra mi to będzie zaliczać, czy też nie będzie, zobaczymy.
Nie chce się wysypać. Dam bardziej w tą stronę. Dobra, sypie. Sypał. A już nie sypie. Co za kolo. Sypał mi do szoferki. Dobra. Ja chyba nie umiem razem z tym jeździć. Umiem. Ajajajajajajaj. No jedziesz. Zaraz znowu zacznie manewrowanie. Manewry swoje. A może wysypie jednak wszystko. To było miło z jego strony. Czyli 30% tej przyczepy to jest jego jeden zbiornik, ok. Nie będziemy mu bardzo przeszkadzać, jak staniemy z boku. Nie wiem, czy on będzie tutaj jakoś inaczej zawracał, więc zostawmy tak. Dobra, słuchajcie, no to co? No to bierzemy te nasze drewno opałowe i wykonamy kurs. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Najpierw weźmiemy to tutaj. Nie no, w sumie to możemy najpierw tamto zabrać. Jak to? To tutaj jest pięknie zeskładowane, a tutaj jest masa drewna. No, dobra. Drewno opałowe. Podjedziemy chwilowo bez przyczepy. Ciekawe, czy bym tędy też dojechał. Zobaczymy, jakie tam są możliwości manewrowania. Wydaje mi się, że tam jest plac dosyć spory, więc chyba z przyczepą też bym się wymanewrował jakoś tak. To będzie brzmiało. Ach, źle, bo w sumie mogłem od razu pojechać po ten. Słuchajcie. Po mąkę. Trzeba było wziąć tą przyczepę bez gadania. Która droga to? Wydaje mi się, że źle podjechałem, czy dobrze? Dobrze, to po lewej stronie jest jeszcze. Dobra, nic nie jedzie. Zaraz pojedziemy po mąkę i po przyczepę. A żniwa nasze to już myślę, że zrobię chyba na kolejnym odcinku. Bo tutaj już mamy godzinkę materiału prawie. Całkiem sporo. Czy ja chcę jechać na skróty? No ale tu chwastów wyrosło, zobaczcie. A myśmy jeszcze nie pozbierali tutaj tych siana i trzeba będzie je pozbierać. Nie, pojedziemy normalnie drogą, elegancko. Szutrem elegancko. Do pierwszego zjazdu. No, trochę czuć ten bagaż, który mamy. 35 pod górkę z 83 możliwych. Na pewno czuć. No rozejrzyjmy się, jak to wygląda, gdzie to tutaj przyjmuje. Może tutaj jest otwarte, nie?
tak, tutaj. Nie tutaj, słuchajcie, ja to tutaj sprzedałem. Ojej, tutaj jest ten sklepik. Tutaj jest sklepik i ja sprzedałem drewno. No nie, tu gdzie jest ta? O, tu jest piekarnia. Mm. Panie Pinarello, co pan taki masz mały szyldzik? No, ledwo pana tutaj dostrzegłem. O nie, dobrze, chociaż z przyczepą nie przyjechałem. A za ile ja to sprzedałem, na wolę nie patrzeć. Dobra. Mm. Słuchajcie, wracamy po przyczepę. I wracamy po mąkę. Czyli drewno mąka. Drewno, myślę, jak raz przywieziemy, to możemy zrobić 2 kursy po mąkę. Także widzimy się za moment, jak będę podłączał przyczepkę. Ok, mamy drewienko opałowe załadowane, zaraz pojedziemy z nim, tylko zobaczmy, jak nam idą żniwa. Widzę, że tak, że żeśmy znowu zatarasowali przejazd kombajnowi. Chłopak z nieznanych powodów się zatrzymał. O, i pojedzie. Jakoś dziwnie to kosi. A ile on w ogóle ma? 82%. No dobra, wypadałoby wyrzucić to z niego wszystko. Dosyć szybko mu to idzie. Nie mogę powiedzieć. No dobra, no to będzie chyba tyle. Wysypię wszystko. Jakiś taki dziwnie przerywany ten wysyp. O, teraz dobrze idzie. Taki był chyba na granicy zasięgu, nie wiem. No, mamy 60. No, prawie 70% tego sorgo. No i oczywiście znowu uderzył w naszą przyczepę. Słuchajcie, nie, to jest nieprawdopodobne. Dobra, staniemy tak daleko jak się da, gdzieś. Gdzieś tu z boku, miejmy nadzieję, że nie będziemy mu przeszkadzać. I jeszcze raz nam się uda zrobić ten zbiór. A my jeszcze szybciutko, tylko tym razem nie do sklepu, słuchajcie. A tym razem do piekarni z tym całym transportem, a potem po mąkę. No więc ile pary w nogach, ile pary w silniku. Tniemy, jedziemy, pędzimy prosto do naszej piekarni z drewnem opałowym. Ja nie wiem, jak ona do tej pory sobie radziła bez nas, jak nie miała drewna, tak? Że my musimy koniecznie jej dowieść. No okej. Dobra. Już myślałem, że z tego wszystkiego, z tego podniecenia pomyliłem drogę, ale nie. Tym razem dobrze jest. Tylko może trochę po... Jezus, jak się ciężko hamuje. Hamulce w ogóle nie działają, nie słuchają mnie, auto nie hamuje. Czuć ten moc na tym, na te z tyłu, która ciągnie, pcha właściwie mimo hamulca auto dalej. O, mała górka, raptem 30. Nie wiem, czy my tutaj dojedziemy, gdzie mamy dojechać, naprawdę nie wiem. Bo te górki tu są zdecydowanie wyższe.
Ale na asfalcie radzimy sobie całkiem dobrze. Pod górkę, no tak już gorzej. Nawet na tym asfalcie pod górkę już gorzej. Teraz przyjdzie szutr i przyjdzie nam mocniej zwolnić. Ale i tak byśmy na tym zakręcie zwolnili, więc... Dobra, teraz znowu próbujemy wycisnąć ile mamy z samochodu. Tam przyczepa podskakuje. Fajny, podoba mi się ten Izardzik, naprawdę. Ten Dragonik taki miły jest. Polecam tego moda, słuchajcie. Naprawdę bardzo fajny modzik. I bardzo fajnie, co mi się podoba, najbardziej działają w nim lusterka. Zobaczcie, jaki piękny mam tam krajobraz z tyłu. I wszystko w tym lusterku widać w zasadzie. Pięknie narysowane. Ale tędy nie będziemy wjeżdżać, wjedziemy tutaj bokiem. No dobrze. Tak, teraz tutaj musimy wycofać. Już pamiętam, że tutaj jest ta piekarnia. Ale cofać to będziemy z takiego widoku, bo aż taki, że tak powiem, zdolnym kierowcą to ja nie jestem w tym modzie, żeby... Aha, i moglibyśmy pasy wypiąć. No i co? O, tutaj trzeba aż podjechać. No dobra. Jeszcze musimy ciężarówkę wprowadzić. Może przyczepę odłączymy. No, to tutaj łapie. O, proszę. No to zobaczmy, jak wygląda piekarnia. Drewno opałowe jeszcze możemy dowieść, ale mąki to na pewno nie mamy żadnej. No to trzeba mieć mąka, mleko, jaja, o Jezu, masło, jabłka, drewno opałowe. Jabłka już mamy. Ale właśnie, co my z jabłek możemy zrobić? Bo jabłka będziemy mieli, czy możemy coś zrobić z jabłek? Fabryka soków owocowych. O, można by zrobić sok owocowy, czyli jabłkowy. I dostaniemy jeszcze odpady. No ciekawe, spróbujemy te jabłka przetworzyć oczywiście w swoim czasie. A czas na jabłka będzie kiedy? W październiku. No to jeszcze troszeczkę. A do posiania to my mamy tylko rzepak, tak? Rzodkiew, rzepak. No dobra, czeka nas dużo pracy na pewno. No nie wierzę, słuchajcie, on znowu ma jakiś problem z moim traktorem. Nie wiem, gdzie on chciał jechać. Zobaczcie, no to jakieś grube nieporozumienie, ale ja już ledwo jadę pod górę. Dobra, spróbuję odebrać od tego kombajnu ostatnią porcję i jedziemy ją wysypać.
Znowu chce mnie zabić. Dobra. Słuchajcie, jedziemy ją wysypać. Zobaczymy, czy nie będziemy mieli z tym wysypem żadnych trudności. Czy to jest droga jednokierunkowa? Właśnie, tak czy nie? No, oby nie. O, ledwo ciągniemy tą przyczepę. Tutaj te traktorki trochę niedopasowane do tego, co ciągną i do tych górek. Słuchajcie, jakoś się dowlokę, także widzimy się za moment. Słuchajcie, kochani, ciekawa kwestia. Wygląda na to, że nie mogę wyładować tej przyczepy do tego ślimaka. Nie da się. Więc wyłączmy ślimaka, wycofajmy. Gdzieś na razie do tyłu. O, to wózek jest taki fajny. No, tak w drzewo to nie może. Tak całkiem do tyłu, ale między drzewa. Dobra, ja przenikam przez drzewa. Tak, zostawmy na tą chwilkę. I zobaczmy, czy damy radę tutaj, jak to jest w naszym władaniu, wysypać ten kontrakt. No, szczerze mówiąc, to mam duży problem, żeby ten kontrakt w ogóle wprowadzić. Tą przyczepę. No, jakoś tak nie do końca skręca, tak jakbym sobie tego życzył. O, tak trochę za ostro. Nie. Może teraz? Też nie. No, wydaje mi się, że powinno łapać. Wydaje mi się, że powinno łapać, słuchajcie. A, jest wysyp. Uff, trochę się napracowałem. Dobra, kontrakt się realizuje. Już się bałem, właśnie, przywiezione 67%. Już się bałem, że kontrakt się nie będzie realizował. Ale dobra, słuchajcie, ja bym tutaj na chwilkę zaparkował ten traktor, czyli kontrakt się realizuje w momencie, kiedy ja to mam wyleasingowane, nie ma z tym większego problemu. Jeszcze tylko jednak bym przestawił to. Jednak bym to bardziej schował, bo powiem otwarcie, będę chciał. Kurczę, nie w tą stronę kręcę. Te kółeczka z tyłu mnie mylą. O. Aha, to teraz wjechałem znowu w kurtka wonna. No, jedziesz w tą. Prosto. Prosto. Jezu. Really? No dobra, niech to tak zostanie, bo to jakaś porażka mi tutaj wychodzi. Mąkę chcę stąd zabrać po pierwsze. Pierwsze primo, więc przyjechałbym dużym samochodem, ale na razie weźmy do tego. Ile się da.
I zobaczmy, jak się będzie nam coś produkowało. Naprawdę? Jakim sposobem się tutaj znowu zablokowałem? No, przeca. Co, to już cała mąka? 8000. No dobrze, mamy mąkę. Możemy tutaj elegancko zawrócić i jedziemy z mąką do piekarni. Tak, czy to się już nic nie produkuje? No wygląda, że nic. No dobra. Pojedziemy do piekarni i włączymy produkcję chlebka. I cóż, i będziemy się powoli żegnać. Więc pozwólcie, że Was przewiozę tym razem cały kurs do piekarni. Nie tylko, że widzimy się w piekarni. Raz na jakiś czas bardzo przyjemnie jest po prostu przejechać się przez te... Nie przewróć się! Przez te dróżki toskańskie, jejku. A, byliśmy blisko, może jakiś drobny hamulec? Tak, tutaj nie trzeba przyznać, że to Ducato, ten Fiacik jest dosyć wywrotny przy większych prędkościach, jak ma pakę zapakowaną. Więc trzeba na to uważać, żeby nie dać się przewrócić. Dobra, wjedźmy na nasz pas. Na nasz pas ruchu. No i wydaje mi się, że to nie jest nasza docelowa hacienda, ta, którą widzimy tutaj na pierwszym wzgórzu po lewej. Nie wiem, czy tamta na wprost, ale tutaj... O, teraz po naszej prawej stronie już będzie coś widać ciekawego. Właśnie chyba to miejsce, które chcemy kupić w pierwszej kolejności. Farmy numer B. Tak, to jest ten zakręcik. Wydaje mi się, że tam się już kombajn zatrzymał. Pewnie trzeba go opróżnić. Więc zaraz tam pojadę. Ale najpierw zawieziemy... Trzeba będzie się tylko rozpoznać, jak z tym chlebkiem, kiedy go sprzedawać. Czy on cały rok? W zasadzie cały rok powinien być sprzedawany, nie? Bo to jest jednak chleb. Nie jest tak, że rolnicy trzymają chleb do października, żeby go raz w roku sprzedać. No jest z piekarni cały czas sprzedawany. Więc wypada zaraz ustawić sprzedaż automatyczną po prostu i ten chlebek sprzedawać. O, tutaj też z tą mąką trochę ciśniemy, ale problemy są. No tym razem wydaje mi się, że nie musimy dookoła jechać, że damy radę tutaj. No Ducato powinien... No ależ zabujało nim. Powinien bez problemu podjechać. Ojej. Dobra, i tam stoi ciężarówka i przyczepa. To zaraz to wszystko zabierzemy. Wow. Bardzo fajny ten sprzęt jest, naprawdę. Nie jest specjalnie wyszukany, ale działa znakomicie, jeszcze z tym modem do auto załadunku. Działa bez zarzutu po prostu. No to cofamy. Ale
Teraz zobaczymy, czy to mimo zapiętych pasów zejdzie, bo to gdzieś tutaj są te punkty. Aha, to tak zeszło, że się chyba w murek wrypałem, no bo nie rozumiem, co mnie tam zahaczyło. No chyba nie, chyba pasy muszę zdjąć. I? Naprawdę? Ta mąka nie jest obsługiwana? Wiecie co, aż włączę te... włączę ustawienia. Strefy interaktywne. No, powinien być rozładowany, jak sądzę, ten samochód. Management point. Tutaj wychodzą palety, a tutaj jest input area, ewentualnie sprzedaż i to nie idzie. Czy ja mogę tutaj dowolną mąkę dostarczyć? Jak to jest? Chleb, mąka. Aha, ha, 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 ha. Mąka przeszła z łańcucha produkcyjnego, zobaczcie. W sensie tam miałem dystrybucję i ona tutaj przeleciała. Dobra, ok, aktywuj. Czy ja chleb chcę przechowywać? Jak to jest? Ceny, chleb. Od 4 do 5,800 w grudniu. Dobra, na tą chwilę go zatrzymamy, żeby zobaczyć, jak chleb wygląda. W ogóle to tak, trochę uciszymy to wszystko. Chleb przechowywanie, dobra, aktywuj, niech się dzieje, wola nieba. Zobaczymy, jak wyprodukuje paletkę, jak ten chlebek wygląda, a potem zobaczymy, a będziemy chyba sprzedawać. Chociaż cena teraz jest najgorsza z możliwych i chociażby w październiku też by była fajniejsza, nie? No dobra, na razie chleb się produkuje i jest póki co przechowywany, więc czy my teraz sprzedamy, czy potem, to się nad tym jeszcze zastanowimy. Słuchajcie, moi kochani, czyli mąka przefrunęła. Czyli ja mogę jeszcze taki patent zrobić. O, a co? Stać mnie. Hop. O. I zobaczmy, gdzie my to wyładowujemy. Strona lewa. No i to cudownie jest lewa strona. O, i niech sobie tutaj stoi. Będzie wykorzystywane. A my tutaj zjedźmy. Może na tą chwilkę byśmy sobie zaparkowali tutaj, pod drzewem, żeby nikomu nie przeszkadzać. No i cudownie. Klas czeka na rozładowanie, więc musimy odjechać stąd. No i jeszcze raz tutaj wypadałoby przyjechać, nawet chyba nie ciężarówką, tylko tym małym, żeby zabrać te ostatnie 4 palety, nie? No tak, tu przepraszam, ale musiałem zdjąć ręce z kierownicy, żeby schować menu i skończyło się tym właśnie. Ręce jednak, słuchajcie, trzymajcie na kierownicy. Dobrze, taki żarcik. Jedziemy jeszcze tylko odebrać to, co to tam mamy, soję chyba, czy sorgo. Tak naprawdę mógłbym pojechać skrótem tutaj w lewo, ale chcę pojechać ładnie drogą.
żeby Wam pokazać, że ten ciągnik i ta przyczepa, a głównie długa przyczepa tutaj, ona się zwinie w tym miejscu, ale ma problem. Ma problem, nie ma problemu, zobaczmy. Wjechałem w środeczek i będę się zwijał. Źle. Powinienem cofnąć. Teraz się złożyć i... Oj, tutaj na luzie, zobaczcie. Nie na luzie, bo już tam zahaczyłem o ściankę i nie mogę wyjechać. Czyli muszę niestety wbić się w słoneczniki. No. Troszkę ten skręt jest tutaj no nie tak zrobiony, bo ciągnik z taką przyczepą tu nie daje rady. Tutaj też jest trudny manewr w tym miejscu, ale w tym miejscu jest górka, zobaczcie, ale już tam było blisko, nie? A tutaj to nie nadążam kierownicą kręcić, to moja wina. No tak, i tak to właśnie wygląda. Piękna jest ta mapka z tą Toskanią, naprawdę piękna i prawie jak prawdziwa Toskania. No, prawdziwa Toskania. Tylko trochę rysowana, no ale okej. Dobra, i teraz my musimy troszkę w prawo i będziemy na polu. Nawet moglibyśmy tu już wjechać. Gdzie ten kombajn się zatrzymał? Z tamtej strony. Gdzie ta rurka? No, nawet na niezbieranym. Tutaj takie niedobitki pozostawiał. Nie za duże. No, sypnie. Trochę dalej, niech sypie w przyczepę. Ja myślę, że tu mogę zostać. Słuchajcie, tak, mogę to przedłużać w nieskończoność, ale myślę, że czas najwyższy się z Wami pożegnać tym oto pięknym widoczkiem. Także dziękuję bardzo za dziś. Zapraszam na kolejny odcinek z pięknej mapki Toskania, jak to mówią, Etruria. Mapka wykonana przez kogo ona jest wykonana? No już jasna cholera. Wyszło mi z głowy. Zaraz, momento. Oczywiście autorem mapy jest Edomod, jakże mógłbym zapomnieć, ale zapomniałem. No trudno, musicie mi wybaczyć. Dziękuję bardzo za dziś. Zapraszam na kolejne odcinki z Toskanii. Zapraszam na kolejne odcinki z Hofbergman. Na nowej mapce gramy 1-2 na Hofbergman. Zaczęliśmy zgodnie z życzeniem autorów mapki. W zasadzie od nowa nie przepisywaliśmy save'a, żeby czegoś nie popsuć, żeby wszystko nam pięknie działało i jak na razie działa znakomicie. Więc zapraszam na Hofbergman, zapraszam na Etrurię, to są dwie znakomite mapki, polecam obydwie. Trzymajcie się, zdrówko dla Was. Cześć.